Witam. Pokażę Wam rzecz może banalnie prostą, co zrobiłem moim cylinderkom, tak żeby mieć spokój z nimi, żeby one dość dobrze działały. No i przetrwały wiele lat. Czasami dobre rozwiązania są po prostu niewykrywalne. Pokażę Wam cylinderek taki z 1,5 roczny, który wymieniłem z tyłu, oraz cylinderek z przodu, który ma 18, może 20 lat. Szczerze powiem, naprawdę nie pamiętam, ale bardzo długo się trzyma. Zresztą wszystkie 4 cylinderki tak były. Z tyłu musiałem wymienić, ponieważ pękł mi przewód hamulcowy. Myślałem, że cylinderki poszły i kupiłem od razu i przewody na wahacze te metalowe, sztywne i cylinderki nowe i wymieniłem ich tak, żeby znowu mieć spokój, nie zaglądać. Zrobiłem oba koła. Pasowałoby jeszcze też ten przód wymienić. No ale nic. Oglądajcie film. Teraz przejdę tutaj do tylnego koła. Spróbuję zdjąć bęben hamulcowy. O, grzechotkę trzeba przystawić. Zawsze jak naprawiałem maluchy, był problem z tymi śrubami, ale w tej chwili nie mam tu kłopotu. Czemu? Patrzcie, śruby mam nasmarowane smarem grafitowym, także nie ma z tym żadnego problemu. To wszystko się ładnie odkręca, nawet po wielu latach. No i teraz bęben trzeba tutaj ściągnąć. O. No i zobaczcie, to jest dość nowy cylinderek. Spróbuję tutaj zdjąć te uszczelniacze. Wszystko schodzi pięknie. O, widzicie, tu jest smar grafitowy, ale on się troszkę zastygł. Spróbuję to przybliżyć. Tak to wygląda, jedna strona. Tu jest smar grafitowy. O, patrzcie, wysech był. Zobaczmy tu. Tu są takie resztki smaru grafitowego. O, można to zobaczyć. Pewnie wcześniej kiedyś nakładałem zwykły smar, taki łożyskowy, i to chyba było lepsze. On się jakoś ten rozwarstwia. No ale dobrze. A może niekoniecznie będę zakładał. Muszę tu coś zmienić, widzę. I w czym jest problem? Mamy tutaj elementy cylinderka hamulcowego. Tu jest korpus. Sprężynka, która dopycha tłoczki do szczęk. Uszczelniacze odpowiedzialne za ciśnienie wewnątrz cylinderka. Tłoczki. No i jeszcze uszczelniacze zewnętrzne, które zgarniają kurz, brud. Znaczy nie dopuszczają kurzu, brudu. I teraz o co chodzi? Tutaj wewnątrz, tymi uszczelkami, jest płyn hamulcowy. Tu się cylinderek smaruje. Oczywiście to wszystko jest podosuwane do siebie. Natomiast te tłoczki są tutaj niesmarowane. Nowy cylinderek, powiedzmy, jest tam jakąś oliwką tutaj wewnątrz tego korpusu zaciągnięty, ale to nie wystarcza na długo. I co ja zrobiłem? Rozebrałem cały cylinderek, jak był nowy. Nasmarowałem tłoczek jeden. Włożyłem go tutaj w cylinderek. Przepchałem go aż tyle, żeby tu gdzieś się kończył. Tą uszczelkę można wywinąć na zewnątrz. Nasmarowałem wewnątrz cylinderek smarem. Cofnąłem, pozakładałem tutaj sprężynkę, drugi uszczelniacz i też nasmarowałem tutaj tłoczek. Tą uszczelkę najpierw sobie wygiąłem, włożyłem go, przepchałem go tutaj gdzieś, żeby tu się kończył. Ten tam prawie wyszedł, musiałem tu przytrzymać, żeby ta sprężyna go nie wypchała. No i później cofnąłem i tutaj na sam koniec wewnątrz tych gum
nałożyłem pełno smaru, bo chodzi o to, żeby te tłoczki się smarowały. Bo jak już powiedziałem, tu wewnątrz się smaruje płynem hamulcowym, a tu wszystko te tłoczki już chodzą na sucho, mimo że mówię, konserwacja jest nowych tych cylinderków taka, że jest tam jakaś oliwka, ona nie wystarcza na długo. I później zaczyna to wszystko rdzewieć. Ten tłoczek potrafi stanąć, zardzewieć, tak, że nawet młotkiem go ciężko przebić. Różnie to z tym jest. I nawet rdza, ponieważ nawet ten tłoczek nie ma dużego ruchu, ale mimo wszystko ta rdza może podejść aż tu pod sam rand uszczelniacza i po prostu kaleczyć ten uszczelniacz i dlatego później robią się wycieki. A teraz zobaczcie, jak tutaj wygląda cylinderek po jakichś 18 latach pracy. Zdejmę tutaj te osłony. Zobaczmy, co tu się dzieje, bo sam nie wiem. To wszystko przyrosło. Nie chciałbym tego zepsuć. No ale patrzcie, tu widać. Ogólnie cylinderek jest suchy, natomiast tu troszeczkę pociekło. Nie wiem, czy to jest płyn, czy to jest woda. W każdym razie, jak widzicie, jest to tutaj ładnie, fajnie nasmarowane. Trzeba będzie tutaj smaru chyba z powrotem nałożyć, uzupełnić. Może jeszcze tutaj spróbuję to odsłonić. Kurczę, nie chciałbym tej gumy przeciąć. O, tu jest ta sama historia. To najprawdopodobniej się woda zbiera. Kiedyś nałożyłem tutaj bardzo dużo smaru i to wszystko w ten sposób się rozpuściło z tym smarem, ta woda, która się tutaj skrapla. Ale możemy zobaczyć, że cylinderek chodzi. O, widzicie? Wraca sobie. Nie bardzo jest to widać. Ale tu możemy zobaczyć teraz, czy ten cylinderek chodzi. Ja go tu wduszę. O. Widać, on spokojnie sobie wraca. Wiadomo, jest tam sprężynka w środku i to wszystko widać. Zobaczmy drugą stronę. Teraz spróbuję wdusić drugą stronę. Zobaczę, co się dzieje. Powoli bardzo, ale wraca. To wszystko powinno być dobrze widać. No ale widzieliście, ile tutaj jest tego błota takiego. Jeszcze raz odsłonię. To jest woda ze smarem. Ale mimo wszystko, że jest ta woda, smar ten powoduje, że te cylinderki jednak nie zardzewiały i nie stoją. One pracują dość ciężko, ale jest dobrze. Na dzisiaj to tyle, co chciałem Wam pokazać i powiedzieć. Jeśli film się Wam podobał, no to wiecie, co trzeba robić. Oglądajcie inne moje filmy. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji.